Co wymowa angielska może być wspólnego z zegarkiem Roberta Lewandowskiego? Tego właśnie dowiesz się z dzisiejszego językowego spaceru. Nazywam się Konrad Jerzak-Weldobosz i zapraszam Cię na spacer po zielonkowskiej pustyni, na której opowiem Ci historię z mojego życia, niezbyt przyjemną, ale która dała mi dużo do myślenia. Jest to pierwsze wideo z serii 3, które chciałbym poświęcić wymowie, temu jak ćwiczyć wymowę, jak nad nią pracować i czego można się spodziewać. No ale zacznijmy od tej historii. Jakiś czas temu pracowałem w korporacji i jeździłem trochę po różnych krajach w sprawach zawodowych. I pamiętam jedno spotkanie z jednym z menadżerów naszego klienta, pewną panią, która była Irlandką i mówiła oczywiście po angielsku jako w swoim języku ojczystym. I pamiętam na tym spotkaniu, ja byłem taki pozytywnie nakręcony, dobrze przygotowany. Chciałem zacząć mówić, powiedziałem pierwsze zdanie i ta pani zatrzymała i powiedziała: nie rozumiem w ogóle, co mówisz. Czy mógłbyś powtórzyć? Powtórzyłem raz jeszcze, czując się troszeczkę bardziej niepewnie oczywiście, i ona ponownie mi przerwała, powiedziała, że nie rozumie tego, co mówię po angielsku i zupełnie wybiła mnie z rytmu. Czasami jest właśnie tak, że gdy prowadzimy jakieś negocjacje czy rozmowę i używamy języka, którego się nauczyliśmy, nie mamy niestety przewagi nad native speakerami. Oni zawsze mogą troszkę nas zdeprymować, bo wyobraź sobie taką sytuację. Rozmawiasz z rodowitym Amerykaninem po angielsku i on mówi tobie: nie rozumiem, co mówisz. Czyja to jest wina? No oczywiście zakładamy, że to jest twoja wina, bo ty może nie znasz na tyle dobrze angielskiego, żeby się w nim wysłowić, żeby powiedzieć to, co chcesz mu przekazać. Ale wyobraź sobie drugą sytuację. Ty mówisz: nie rozumiem, co mówisz. Czyja to wina? No pewnie twoja, bo pewnie ty nie znasz angielskiego na tyle dobrze, by zrozumieć native speakera, więc zawsze to będzie twoja wina. I pewnie dlatego wielkie korporacje na wszystkie negocjacje wysyłają właśnie osoby, które władają najlepiej językiem angielskim, czyli Brytyjczyków, Amerykanów, Australijczyków i tak dalej. Oni zawsze mają tę malutką przewagę, którą często wykorzystują. Ja jednak tego nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że właśnie ta pani menadżer, ona wykorzystuje swoją przewagę. Zacząłem to podejrzewać, bo ona w ten sam sposób odnosiła się także do innych osób, które nie mówiły językiem angielskim jako językiem ojczystym. No ale możecie sobie wyobrazić, ja się wtedy trochę załamałem i kiedy próbowałem coś powiedzieć, widziałem ją praktycznie przed oczami. Co chwilę przypominało mi się to, co ona mi powiedziała, że mój angielski jest niezrozumiały, że nie potrafię mówić w tym języku, że być może mój akcent jest za słaby. Starałem się go poprawić, ale pamiętam, przez dłuższy czas, za każdym razem, kiedy chciałem coś powiedzieć, bardzo się stresowałem, więc słowa mi się plątały. No, po prostu nie byłem w stanie nic powiedzieć. Nie wiem, czy ty też czasami tak się czujesz, jak mówisz po angielsku. Jeśli tak, to na pewno wiesz, co ja wtedy czułem. I starałem się ten angielski poprawić, ale było bardzo, bardzo ciężko. Nie wiedziałem jeszcze wszystkiego o tym, co wpływa na to, że uczymy się dobrze jakiejś wymowy i tak dalej, więc była to taka metoda prób i błędów. Wówczas udało mi się znaleźć dwie ciekawe rzeczy, o których powiem Ci w kolejnych językowych spacerach, czyli kolejne 2 odcinki poświęcimy właśnie wymowie. Także przygotuj się, bo odcinki publikujemy co niedzielę, także myślę, że będą bardzo ciekawe. Ale w całej tej sytuacji, tego wstydu, zdenerwowania trochę moim angielskim, pomogła mi jedna rzecz. Był to zegarek Roberta Lewandowskiego. No tak, możesz sobie pomyśleć, co zegarek może mieć wspólnego z wymową w języku angielskim. Wiesz, ja wtedy wiedziałem, że moja wymowa w języku angielskim nie jest doskonała. Nie mówię tak jak Amerykanin czy Brytyjczyk, mówię tak jak Polak, prawda? Czyli mam ten polski akcent, który trochę mi doskwierał, bo być może ludzie nie mogli mnie przez to rozumieć. Tak wtedy myślałem. Ale pamiętam, była taka sytuacja, gdy ludzie zaczęli mocno komentować zegarek Roberta Lewandowskiego, to za ile on go kupił, bo był to strasznie
drogi zegarek i mówili wszyscy, po co jemu taki zegarek, może sobie kupić taki zwykły za, nie wiem, 100 zł i spokojnie patrzeć na nim, która to jest godzina. Ale pamiętam, jeden z dziennikarzy powiedział bardzo mądre słowa. Wiecie, Robert Lewandowski, on wie, która jest godzina. On potrafi sprawdzić sobie, która jest godzina, czy na swoim telefonie, czy właśnie na zegarku. On nie kupił tego zegarka po to, żeby odmierzać czas, który jest teraz, żeby sprawdzać, która jest godzina. On kupił ten zegarek, żeby odmierzać czas, który upłynął. Żeby za każdym razem, kiedy spojrzy na ten zegarek, widział to, co osiągnął. Widział siebie na treningach jako małe dziecko, kiedy rezygnował z wielu przyjemności po to, żeby stawać się coraz lepszy. Żeby widział te momenty frustracji, kiedy nie udawało mu się osiągnąć tego, co chciał, i te momenty radości, kiedy zdobywał ważne bramki. I było to naprawdę bardzo ciekawe, bo wielu z nas myśli o zegarku właśnie jako o czymś, co ma służyć tu i teraz, ale nie o czymś, co pokazuje drogę, którą przebyliśmy. I ja wtedy zacząłem się zastanawiać i pomyślałem właśnie o tym moim akcencie w języku angielskim. Każdy z nas do pewnego stopnia ten akcent ma. I pomyślałem, że właśnie ten akcent, on pokazuje drogę, którą ja przeszedłem. Bo żeby mówić po angielsku, tak jak mówię teraz, niedoskonale, pewnie z błędami, musiałem spędzić wiele godzin, dni na tym, żeby tego języka się uczyć. To nie jest to samo, co Brytyjczycy, Amerykanie, którzy otrzymali ten język angielski troszeczkę za darmo. Oni nauczyli się tego języka bez wysiłku. Byli dziećmi, które wychowywały się w miejscu, gdzie używano tego języka, więc nie musieli się specjalnie wysilać czy przejmować. Natomiast my, którzy uczyliśmy się tego języka, my mamy niestety akcent, który wynika z różnych rzeczy, no ale on jest. I teraz możemy stresować się, przejmować się, deprymować się, tak jak ja to robiłem po rozmowie z tą panią menadżer z Irlandii, ale możemy też spojrzeć na nasz akcent jako na taką bliznę, taki ślad, który pokazuje wysiłek, który musieliśmy włożyć, by tutaj dotrzeć, gdzie teraz jesteśmy. Także kiedy będziesz zły, czy będziesz zła na to, jak wymawiasz coś po angielsku, po francusku, po hiszpańsku, pomyśl sobie o zegarku Roberta Lewandowskiego. Pomyśl sobie, jak ten twój akcent pokazuje drogę, którą przeszedłeś lub przeszłaś. Wówczas możesz przestać się przejmować i skupić się na tym, żeby uczyć się języka angielskiego, czy innego języka, którego się uczysz, żeby mówić w nim lepiej. Natomiast nie porównuj się z ludźmi, którzy nauczyli się tego języka za darmo, którzy nauczyli się, bo mieszkają w tym kraju. Ty masz zawsze przewagę, bo masz przewagę wysiłku, masz przewagę włożonej pracy i zawsze o tym pamiętaj. Ale na szczęście możesz kilka rzeczy zrobić i o tym opowiem Ci w kolejnych 2 odcinkach, na które serdecznie Cię już zapraszam. Pozdrawiam Cię tutaj z naszej zielonkowskiej pustyni, a właściwie wydm, które znajdują się obok jednego z lasów. Także jak widzisz, mamy jeziora, mamy lasy, mamy nawet pustynię, więc jest tutaj niemalże wszystko. Pozdrawiam Cię i zapraszam na kolejne 2 odcinki, w których opowiem Ci, podpowiem, co możesz robić, żeby tę swoją wymowę w języku angielskim lub jakimkolwiek innym poprawić. Pozdrawiam Cię zatem serdecznie, zapraszam do subskrybowania kanału. Jeśli jesteś dumny czy dumna ze swojego akcentu, trochę takiego krzywego, może połamanego w języku angielskim, to kliknij koniecznie przycisk like, czyli zalajkuj to wideo, zasubskrybuj nasz kanał i zapraszam Cię na kolejne odcinki. I oczywiście pamiętaj, nie ucz się słówek, ucz się zdań.